Dzień dobry. Ja właśnie przyjechałam z pracy. Pełna energii. Dzisiaj jestem w tak wysokiej wibracji w ogóle energetycznej i w ogóle patrzę na to, co się dzieje na moim kanale na YouTubie. 1700, słuchajcie, odsłon mojego nagrania. Ja wczoraj w ogóle miałam taką wibrację, że człowiek, który jest tak zafiksowany na punkcie rozwoju osobistego, czyli ja, to się oddało naprawdę w tych filmikach na YouTubie, także ja bardzo dziękuję. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. I teraz tak, ja wam chcę powiedzieć jedną rzecz, bo ja jestem tak na gorąco, bo ten mózg mnie tam to ciśnie, mów, Lelewska, mów. No to Lelewska mówi. I powiem wam, że tak obserwowałam sobie dzisiaj coachów, mentorów, co tam się dzieje w sieci, bo ja jestem w pieluszkach w tym temacie. Wszystko się rozkręca, machina rusza, fajnie. Ja wam powiem jedną rzecz. Po pierwsze, ja nie mam w sobie żadnej nienawiści i życzę wszystkim jak najlepiej, bez względu na to, kto to jest w moim życiu, czy się znamy, czy nie znamy. Ja nie znam pojęcia konkurencja, bo w moim rozumieniu, jeżeli ktoś zarabia miliony, niech zarobi ich 20. Ja mu życzę jak najlepiej, bo to zawsze wraca, zawsze ta energia do mnie wróci, tak czy inaczej. Ale nie robię tak tylko dlatego, że to do mnie wróci, te dobre życzenia, tylko ja jestem taka troszkę w czepku przez to urodzona i ja tak bardzo lubię myśleć i to się dzieje. I słuchajcie, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że obserwuję sobie tych coachów i tak dalej i ja im życzę jak najlepiej. Ja naprawdę wiem, że każdy ma inny sposób myślenia, pracy mózgu. Czasami ogromne kariery robią ludzie bardzo wykształceni, czasami ich w ogóle nie robią, a z reguły robią to ludzie bardzo prości. I nie ma gorszy, lepszy i to, że ja całe życie studiuję i mam 7 kierunków, 8 już się robi, już się piecze. Słuchajcie, i zaraz będzie 9, to nie znaczy, że jestem lepsza od kogoś, kto jest po szkole podstawowej. Ja absolutnie nie patrzę na to w takich kategoriach. Ja po prostu lubię rozwijać mózg i nie mówię to dlatego, żeby pokazać, jaka to ja nie jestem, słuchajcie. Bo to nie o to w tym chodzi. Inteligencja ma się nijak po prostu do wykształcenia. Ja po prostu tak żyję. I lubię o tym opowiadać, bo bardzo dużo się w moim życiu dzieje, bardzo dużo zmian, bardzo dużo fajnych rzeczy. I ja się lubię z tym dzielić. I jestem daleka, to trzeba być bardzo próżnym, żeby mówić w taki sposób i oczekiwać Bóg wie czego, takiego, o Jezus, co to ona nie zrobiła. Ja tego w ogóle tak nie postrzegam. Ja po prostu żyję w taki sposób i mi to odpowiada i lubię o tym opowiadać. Po prostu, bo ja tak żyję, bo się dużo dzieje. Tak samo ciągle gadam o tej pustyni i o tym Murze Chińskim, gdzie ja tu nie będę biegać. O Jezus, tak właśnie będzie, bo ja tak żyję i lubię o tym opowiadać. Słuchajcie, do czego zmierzam? Patrzę na tych coachów, wszystkim życzę jak najlepiej. Ja naprawdę nigdy nie powiem nic złego na żadną konkurencję. Będę wszystkich polecać, dlatego że dla mnie to słowo, tak jak mówiłam, nie istnieje. Ja się bardzo cieszę. Ludzie, którzy zarabiają miliony, ja im życzę, żeby zarobili tych jeszcze 10 milionów i 20 i 100, żeby zwiedzali świat i poszerzali taką świadomość. Ale mamy bardzo dużo ludzi w sieci, którzy jednak pomijają takie autorytety naukowe i jedyna rzecz, która mnie tak dzisiaj bardzo mocno uderzyła i tym się dzielę, to jest to, że złapałam często się na tym, że na takich największych mentorskich kanałach pada stwierdzenie, słuchajcie, bo pani X i pan Y powiedział, że tu o podświadomości. My teraz wszyscy mówimy o podświadomości, o programach i tak dalej, bo to teraz dopiero weszło w Polskę. Ja to śledzę od jakichś 3 lat, Bruce'a Liptona i Joe Dispenza, gdzie nikt nawet nie wiedział jeszcze o tym. Bruce'a Liptona bardzo od jego kariery w latach 50. Świetny naukowiec, który zmienia w ogóle oblicze nauki, fizyki kwantowej. Wielki człowiek i bardzo mnie poraziło dzisiaj po oczach, jak usłyszałam na kanałach YouTube, oglądając różnych mentorów, którzy mówią, ta pani tak pięknie powiedziała, że nasza podświadomość to są programy komputerowe. Ten pan tak pięknie powiedział, że nasza podświadomość to są programy komputerowe. Nie, to nie powiedział ani ten pan, ani ta pani, tylko to powiedział Bruce Lipton, dr Bruce Lipton. Zachęcam do oglądania.
Ja tego pana śledzę od jego kariery w latach 50., kiedy był studentem jeszcze medycyny, który tak zmienił naukę, że nam się to nie śni, co ten człowiek ma w mózgu. I ja bym tylko chciała tego bardzo obronić, dlatego że jeżeli mówimy, że ja powiedziałam, słuchajcie, że my jesteśmy zaprogramowani, to nie ja powiedziałam, to powiedział ten pan doktor. I wszyscy się jakoś na tym bazują, tylko nikt o nim nie wspomina i to mnie bardzo razi po oczach, dlatego że wiecie, co ten człowiek w ogóle zrobił? On wspomina na swoich wykładach, na swoich bardzo takich 2-3 godzinnych, w każdej cząstce historii, o ludziach, których historia zapomniała. Czyli był pan A i B w medycynie, wykorzystali pomysł pani C i jej nie ma w historii, a oni są jako prekursorzy pewnej nauki. I to jest straszne, a on to wszystko naświetla i pokazuje. Tych zapomnianych ludzi. Ja po prostu nie chciałabym, żeby to był taki zapomniany człowiek. Więc ja uważam, broniąc honoru tego pana, tej ikony wiedzy, fizyki kwantowej, tych wielkich dokonań, tego, że na jego wiedzy tylu mentorów się wybija, że jeżeli usłyszycie kiedyś, że ten pan powiedział, że nasza podświadomość jest programem komputerowym, nie, to powiedział tylko jeden człowiek na świecie, dr Bruce Lipton. Ja o tym opowiem, bazując się na jego wykładzie, który miał niedawno dość stosunkowo miejsce, gdzie on to tłumaczy o tym białku w mózgu. W ogóle zrobię jeden cały podcast o nim, bo ten człowiek jest inspiracją i zawsze będę się odwoływać do konkretnych ludzi, bo to nie jest tak, że my sobie siadamy i ja wam mówię cuda, bo ja jestem taka inteligentna. Nie, ja wam opowiadam to, co mnie fascynuje na podstawie ludzi, którzy są ikonami. Wszyscy coachowie i mentorzy bazują na książkach, bazują na tym, co przeczytali, na swojej wiedzy i na swoim doświadczeniu. Nie bez powodu się studiuje coaching, ludzie się starają jak mogą, robią kursy, ja bardzo szanuję, bardzo doceniam, ale też bardzo cenię sobie to, że jeżeli ja się wypowiadam, że słuchajcie, macie programy, to nie jest z palca, to nie jest stąd, to jest z tego człowieka, który udowodnił, który ma taki mózg, o którym nam się nigdy w życiu nie będzie śnił. Po prostu to jest człowiek nad wyraz inteligentny i mądry. I to mnie dzisiaj tak poraziło, a poza tym generalnie mentoring, zwróćcie uwagę, jak mówią do Was ludzie, to jest bazuje się na określonych książkach, pozycjach, to trzeba polecać, trzeba poszerzać świadomość. Ja bardzo wszystkich szanuję, bardzo wszystkich pozdrawiam i bardzo życzę wszystkim jak najlepiej. Zarabiajcie duże pieniądze, jeszcze większe, poszerzajcie świadomość. Jeżeli Wasza praca pomoże nawet jednej osobie, to będzie super. Nie jesteście żadną konkurencją, żadną, dlatego że to jest bardzo złe słowo samo w sobie, w moim odczuciu i trzeba wszystkim życzyć jak najlepiej. Więc już dzisiaj mogę Wam polecić mojego mentora Krzysztofa Pilcha, zapraszam w Google, bardzo dobre terapeutki, panią Martę Nikodem, która zdecydowanie zmieniła moje życie. Druga pani Sylwia Rusinowicz. I tych ludzi się przewinęło trochę przez moje życie, więc ja sobie zrobię taką listę, bo ta lista jest bardzo długa i będę ich po prostu polecać. I robię to z czystego serca. No i to moją ulubioną Martę Markiewicz, która ze mną zamieniła 3 słowa w życiu. Nie bazuję się na niej absolutnie. Nie mówię, że ją znam. Znamy się poprzez 2 słowa w sieci. Bo dużo osób mówi, że ją zna, żeby sobie podbić statystyki. Ja absolutnie tego nie robię. Ja z emocji nagrałam podcast dla niej, bo zamieniłam z nią 4 słowa. Przypadkiem w ogóle się znamy z jakiegoś forum. W ogóle ja nawet nie wiedziałam, kto to jest. Jeszcze do niedawna. A zobaczcie, jak to los nam fajnie daje ludzi. Zobaczcie. No i tym się chciałam z Wami podzielić. Także bardzo doceniam. Pamiętajcie, że każdy mentor, każda osoba, która robi co może, tak najlepiej jak może, z dobrą misją, jest osobą wartościową. Każdy pracuje tak jak może, każdy wypowiada się w określony sposób, trzeba wyciągać wnioski, trzeba weryfikować i znajdźcie osobę, jeżeli to Wam pomoże, to jest super. Znajdźcie swojego mentora, swojego coacha, jeżeli przemawia do Was to, co robi i mówi, to fantastycznie. Niech ci ludzie żyją jak najdłużej. Tylko pamiętajcie, że jest jeden człowiek, który powiedział o programowaniu
podświadomości, że to się dzieje do 7 roku życia i to jest dr Bruce Lipton, bo on zmienił całą historię nauki fizyki kwantowej i żaden inny, żaden coach, żadna coachowa Ewelina Lelewska, żadna pani A, żadna pani B ani C. Więc po prostu rozglądajcie się uważnie i sprawdzajcie źródła. Po prostu. Tak jak mówię, my jesteśmy wypadkową doświadczenia, wykształcenia i trzeba się, uważam, dobrze przetrenować, żeby wykonywać tą pracę. Dlatego, że w ogóle, żeby być mentorem, trenerem rozwoju osobistego, trzeba coś pokazać. Coaching to jest bardziej skupiony na kliencie. Słuchajcie, ja o tym piszę na mojej stronie. My kierujemy kimś tak, że on znajduje sam rozwiązania. Mentoring, to ja Wam mówię o moich doświadczeniach. Ja Wam reprezentuję coś. Ja zmieniłam swoje życie w ciągu 2 lat. Schudłam 35 kilo. Ja mogę Was inspirować i do Was mówić, bo ja to przeżyłam, ja to zrobiłam. Nie, że wszyscy jesteście tacy sami i tak dalej, ale ja jestem dowodem na to, że mogę Was popchnąć do działania. Po prostu. Bo mam w sobie supermoce i widzę w każdej jednej osobie supermoce. I doszłam do tego, jak kliknąć w głowie, żeby te supermoce, żeby się zafiksować, żeby poszerzyć świadomość po prostu do nieba i jeszcze wyżej. Także to jest ta znacząca różnica. Także znajdźcie swoich ludzi, szukajcie swojego człowieka, taki, co do Was przemawia i taki, co powyciąga z Was wszystkie supermoce. Pozdrawiam wszystkich coachów, mentorów. Życzę jak najlepiej z całego serca. Rozwijajcie się, promujcie zdrowie psychiczne, bo to jest w życiu najważniejsze. I widzimy się wkrótce. Dzięki serdeczne za te 2000 odsłon. Zrobiliście mi dzień. W ogóle teraz mam taką wysoką energię, że Jezu, idę zaraz poprzenosić jakieś góry. A Wy się trzymajcie w kontakcie. Do zobaczenia niedługo. Cześć. Bruce Lipton, pamiętajcie, Bruce Lipton, programowanie do 7 roku życia, program komputerowy, to są jego słowa i będę tego bronić rękami, nogami i uszami. Żadnej innej osoby. I tylko tyle chciałam powiedzieć w temacie. Cześć, wszystkiego dobrego.